Zazwyczaj oglądacie bardzo drogie, bardzo szybkie i bardzo mocne samochody stojące u mnie na podjeździe i w garażu, a dzisiaj w lesie pokażę Wam najtańsze auto, jakie kiedykolwiek gościło na karoserii, czyli Toyotę Aygo X, tak się pisze, a Toyota prosi, żeby to jednak nie był X, tylko żeby to był Cross. No więc przedstawiam Wam Aygo Crossa. Samochód zdecydowanie urósł, bo jest dłuższy od poprzedniego Aygo o 23,5 cm, jest szerszy bodaj o 12,5 cm i ma większy rozstaw osi o 9 cm. Co ciekawe, zbudowano go na tej samej platformie co Yarisa, tylko tę platformę tutaj z tyłu skrócono i od Yarisa na przykład jest 30 cm krótszy, tam ma 8 cm albo 9 krótszy rozstaw osi, ale co ciekawe, ma dokładnie taką samą szerokość jak Yaris, a wyższy jest od niego o 5 mm. I generalnie cały prześwit tutaj, jak na miejskie auto, to jest całe 15 cm, 14,6 mm. I nawet, proszę bardzo, podjechał tutaj mimo tylko przedniego napędu pod tamten krawężnik. Natomiast ewidentnie, i Toyota to podkreśla, o ile tamto Aygo było typowym samochodem segmentu A, mieszczuchem, to tutaj mamy już takiego crossovera i poznacie to m.in. po tych plastikowych nakładkach, tutaj ma plastikowe progi, jest podwyższony, tak jak mówiliśmy, ten przód ma dosyć wysoki, zobaczcie, to widać, ale najciekawszym elementem, słuchajcie, jest ta felga, bo ona ma, uwaga, 18 cali. Najmniejsze to są 17, największe to są 18 i zobaczcie, że naprawdę jak się stanie z boku, ta wysokość felgi to jest 40% wysokości całego auta. Więc wow! Skoro już jesteśmy przy kołach, to zobaczcie, tutaj mamy tarczkę hamulcową, jaką maluteńką, a z tyłu jest jeszcze lepiej. Zobaczcie, jak wyglądają bębny. I tu sobie mogę wsadzić rękę, pod zderzakiem i do Was pomachać. Więc tu są bębny, tam są tarcze, z tyłu jest belka skrętna, którą zresztą dobrze też tutaj widać pomiędzy, szprychami koła. Zobaczcie, tam jest ta belka skrętna. Co ciekawe, zobaczcie, tu nie ma wygłuszenia żadnego. Tu, ale na przykład tutaj z przodu już jest. I to plastikowe, takie solidne i porządne. A, jeszcze właśnie, i skoro jesteśmy już z tyłu, to zobaczcie, to jest takie dwukolorowe nadwozie. Biton się to nazywa, biton, tak na to Toyota mówi. Tutaj czarne, kiedyś to był tylko czarny dach, czarne lusterka, ewentualnie czarny słupek a tu mamy czarny dach, czarny słupek, czarny ten błotnik, czarny zderzak z tyłu i czarna klapa bagażnika, ale ona akurat w całości jest wykonana ze szkła. Zobaczcie, tu nie ma żadnego łączenia, tylko jest calutka ze szkła. I zobaczcie tutaj dach, on ma takie dwa garby, w tym miejscu, a w zasadzie to jest tak, 3 garby są, jeden środkowy, 2 boczne, a tu są takie paski. Po co te paski? Zapomniałem. Nie zapomniałem. One sprawiają, że jest trochę inna aerodynamika i samochód ma się pewniej prowadzić, tak twierdzi Toyota. No więc całe auto waży jakieś 950 kg i te 950 kg dźwigają całe 72 konie mechaniczne i całe 93 Nm, które produkuje ta jednostka o pojemności 1 litra i 3 cylindrów. Kontrola trakcji to nie ma za dużo do roboty w tym samochodzie. Bagażnik ma całe 830 litrów. Naprawdę, jak są złożone oparcia tylnej kanapy. Bo jak je sobie postawimy, to mamy całe 239 litrów pojemności. Ale to i tak wystarczy, żebyście mogli sobie zapakować jedną kabinówkę, drugą kabinówkę i jeszcze tutaj, plecaczki wejdą. Jeden, ta jest, proszę bardzo, i tam drugi. No, więc tak na zakupy jak znalazł. Natomiast na jedną rzecz muszę zwrócić Wam uwagę, bo tu mamy taką wypasioną wersję, jakieś executive, nie executive. To mocno ogranicza ten bagażnik, czyli wzmacniacz subwoofera. Jak nie weźmiecie sobie Jibla, taka firma Jibl produkująca sprzęt audio, jak Jibla sobie nie weźmiecie, no to ten bagażnik jest tutaj większy. Natomiast tam ma właśnie 239 litrów, a tutaj ma mniej niż 239 litrów. Po dach jak załadujecie, bo taką daną też podaje Toyota, to jest całe 261 litrów. Taka też zaoszczędzono na wadze, bo zrobiono to z takiego zwykłego materiału, podwieszono na gumeczkach. Żadnego oczywiście elektrycznego zamykania, tylko trzeba to zrobić. Ale zobaczcie jak cichutko. I to jest fajne, że ona jest naprawdę leciuteńka. Auto urosło, ale nadal jest segmentem A, jeżeli chodzi o ilość miejsca na tylnej kanapie.
Tutaj za sobą w ogóle bym nie usiadł, chociaż jeszcze trochę miejsca zostało. Tutaj wcisnąłem się, nad głową za dużo miejsca nie mam, na kolana też nie, no ale ten fotel jest odsunięty troszeczkę do przodu. Jedno miejsce na jakiś cup holder, nie ma żadnego gniazda USB, nie ma żadnego podłokietnika, w tym segmencie się tego nie oczekuje i nie wymaga, a samo auto jest zarejestrowane jako 4-osobowe, bo macie tutaj tylko 2 siedziska. Jakość, jak to w segmencie A. Najważniejsze, że nic nie odpada, szybka jest taka jak była właśnie w poprzednim Aygo, czyli nie jest nawet na korbeczkę, tylko tutaj na to. Macie nawet troszkę stali i tego metalu tutaj we wnętrzu. O, to jest chyba tworzywo sztuczne. Zabezpieczenie, dzieciory, żeby nie otworzyły. Łatwo widoczne, przynajmniej rzeczywiście można stryknąć i przestawić. Dobra. We wnętrzu lampka jest. Jest, kierownica jest, dźwignia zmiany pracy wycieraczek, jest, dźwignia kierunkowskaza jest, kierunkowskaza, ładnie. Ręczny, jest ręczny. Jest skrzynia biegów, manualna 5-biegowa w naszym wypadku, natomiast można też mieć automat CVT. Klimatyzacja automatyczna jest, jednostrefowa, ale działa. Jest całkiem ładna kierownica, jest charakterystyczny dźwięk zapalania 3-cylindrowego silnika, jest. Wszystko się zgadza, nikt nie ma wątpliwości, w jakim aucie siedzimy. Zobaczcie, typowy też, bo taki był podobny w Aygo, jeden prędkościomierz na całych zegarach. Tutaj jest obrotomierz pokazujący obroty. Tutaj z boku mamy wskazanie tego, ile paliwa mamy w baku i tu jest komputer pokładowy. I możecie sobie tu przecykiwać i on nawet jest czytelny i porządnie go widać. Największe nowum to jest to, czyli 9-calowy ekran Toyota Multimedia Sensus Strictus. Pokazuj już, nawiguj już i on już ma wszystko, ma nawigację, która się aktualizuje online, pokazuje korki, ma wszystkie te inne usługi, ma nową grafikę, wreszcie to jakoś wygląda. Działa to z lekkim opóźnieniem, nie jest to mega super płynne, ale działa. Co ciekawe, ma już Apple CarPlaya i Android Auto i to nie tylko po kablu, ale też można je sparować sobie Bluetoothem. I to tyle. Proste wnętrze, użyteczne. Te wstaweczki dostajecie w kolorze, zależnie od tego, jaki kolor jest na dworze. Jak weźmiecie niebieski, to będą niebieskie. Jak weźmiecie taki rudy, to są wredne rude. 2 cup holdery są nawet kwadratowe kartoniki. Mieszczą. Nawet jest ładowarka indukcyjna, bo skoro już macie Apple CarPlaya po Bluetoothie, no to przecież może się tutaj ładować telefon. Jedno gniazdo USB, jedno gniazdo tradycyjne zapalniczki, schowek na rękawiczki jest. Tu akurat nie ma rękawiczek, jest kamizelka oraz jakieś papiry. I wszędzie mam tutaj blisko. Do kamery mam blisko, do przedniej szyby mam blisko, tu mam blisko, ale znowu w środku, jak siedzę w tym fotelu, no to powiem Wam, że jest dosyć wygodnie. Nawet jest wysokie to oparcie tutaj, zagłówek również, zintegrowany razem z fotelem. No tu może mi troszkę miejsca brakuje, ale nie czuję się, jakbym siedział w kartonie po butach. Poza tym takie samochody też zbliżają, jak jedziecie na przykład z kobietą, no to jesteście blisko, możecie, nie ma podłokietnika, więc możecie się o siebie ocierać. Jedziemy? I uwaga, pokonujemy. ABS się włączył. Zahamować musiałem. Na żwirze. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z typowo miejskim samochodem. Nikt, przynajmniej we współczesnych czasach, kto kupuje takie Aygo, no to nie traktuje go jako rodzinnego auta. Tylko albo właśnie mały miejski samochodzik dla młodych ludzi, albo drugie auto w rodzinie do podwożenia dzieciaków do szkoły i taki wózek na zakupy typowy. No ale nigdy nie pełni ten samochód funkcji samochodu rodzinnego. Dobra, Toyota chwali się, słuchajcie, że promień skrętu w tym wypadku to tylko 9 metrów. Jest nawet mniejszy niż w tym mniejszym poprzednim Aygo. Więc zobaczymy, ciekawe jak się tu wyrobię. Ożeż ty w mordę, słuchajcie. No tu wjadę troszkę, owszem, tylko jednym kołem na krawężnik. Nice! Od takich aut właśnie oczekuje się tego, że jak skręcicie kierownicę w lewo, to skręca w lewo. Jak skręcicie w prawo, to skręca w prawo. Jak naciśniecie hamulec, to hamuje, a jak dodajecie gazu, to przyspiesza. I tak jest dokładnie w tym wypadku. No i czego jeszcze możecie oczekiwać? No oczywiście niskiego spalania, dobrej widoczności. Tu jest, zobaczcie, wielka ta szyba, faktycznie. Na bok też dosyć dobrze widać, choć te okienka już są takie trójkątne. Najgorszy jest ten słupek C, bo rzeczywiście tak po przekątnej niewiele widać, ale z drugiej strony wszystko widać w bocznych lusterkach, bo auto jest króciutkie i wszystko widzicie w tylnej szybie, która moim zdaniem jest znacznie większa niż w tym poprzednim Aygo, bo w całym lusterku ją widzę. Znaczy teraz to widzę operatora.
Jak rzecz ma się ze spalaniem, a to se tam, se tutaj zresetujmy. O, proszę bardzo. I jak se zresetowaliśmy, to se zobaczymy, jakie będzie spalanie takie mieszane. Pojeździmy trochę po mieście. I to jest fajne, że takim samochodem, nie stresujecie się, tylko cyk, podjeżdżacie na miejsce do parkowania, pyk, proszę bardzo, jest kamera, pyk, wjechane. W ogóle z palcem w pompce. To są właśnie zalety tego typu małych miejskich samochodzików. W miastach zatłoczonych, na wąskich drogach i tak się te auta powinno traktować. Zawieszenie jest, działa? Działa. I to akurat jest przyjemne takie. Przez Garb teraz przejechaliśmy bez problemu. Ale on ma przyjemne to zawieszonko. Patrzcie, tu najadę na próg. Wow! No nie ma za dużo masy do wyresorowania. Ale kurczę, patrzcie, tutaj mamy taki podwójny. Najpierw prawe koła, lewe. Miło. Nie ma tu oczywiście żadnej finezji. No nie szukajmy słów do określenia tego, ile tutaj jest plastiku. Po prostu wnętrze tego auta zrobiono dokładnie w tej samej fabryce, w której produkuje się pudełka do tic-taków. Ale znowu, segment A. Nie jest to auto premium. A, jak sama nazwa wskazuje, do miasta A. Do miasta. To ja może ustawię tę fabryczną nawigację i zobaczymy. Ulubione. Tropical Bitch. Hey bitches. Avinguda del... La Adecolom i skorzystaj z drugiego zjazdu w stronę Avinguda del Cana Lolmpic. Po jakiemu ona mówiła? Bo to ani polski, ani hiszpański. Ładne to, czytelne i proste w obsłudze bardzo. Przybliża się i oddala się. Troszkę wreszcie lepiej to działa, mogłoby być jeszcze płynniejsze. Ale nie jest to iPad. Co fajne, to, że te 3 cylindry, słyszycie jak one zapalają. Potem nie słychać w ogóle i nie macie pojęcia, że to tylko 3 cylindry i litr pojemności, tak do 3-3,5 tysiąca obrotów, bo on bardzo ładnie pracuje. Nie jest to męczący dźwięk. Dopiero kiedy te obroty tak właśnie do 4000 idą w górę, to faktycznie... słyszeliście? Zaraz będzie. Przejedziemy tylko próg. 3,5-4 tysiące obrotów i wtedy słychać faktycznie, że to tylko 72 konie po pierwsze, to czuć i słychać, że to 3 cylindry. Ale umówmy się, do miasta to zobaczcie, przy 64 i on już jedzie. Natomiast ma nawet dosyć dobrą elastyczność, bo teraz mamy 2000 obrotów, dodaję mu gazu, i on jedzie, tak. I pomimo, że tutaj jest tyle tego plastiku, oczywiście jest to nowe auto, to nie słychać, żeby tu coś skrzypiało jakoś specjalnie. Stukało, skrzypiało, warczało. Dobra, miasto miastem, ale pytanie, jakbyście chcieli się nim ruszyć gdzieś poza miasto, choćby, kurde, nie wiem, 20 albo 30 km na działkę. Dawaj! Dawaj, 72 koniu mechaniczny! Dawaj! Już 80! Dawaj! 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 I uwaga! I 100 pękła! Na trójce. 14,8 sekundy. Yeah! Natomiast, kurde, jedna rzecz. W tym aucie jest ciszej niż na przykład nie przymierzając w Toyocie CHR. Zobaczcie, 100 jedziemy. O kurde, to tutaj pod tym względem jest mega poprawa w porównaniu z tym, co było w poprzedniku. Tam to już było jak w piecu hutniczym, a tutaj ani nie słyszycie tych 3 cylinderków jeszcze, bo są 3000 obrotów, ani nie słychać jakoś szumów powietrza. Jakby tu siedział ktoś obok mnie, to mógłbym normalnie swobodnie gadać. Potem już powyżej tych 100, jak już jadę i przekraczam tą 100, to tak przy 120 zaczyna być słychać szumy. I jeszcze mało tego, w standardzie dostajecie wszystkie te systemy Toyota Sense, że sobie tutaj pstrykacie sobie tak i samochód, proszę bardzo, sam jedzie, sam utrzymuje się w pasie ruchu, nawet na zakrętach i to po jego środku, sczytuje znaki drogowe, proszę bardzo, tutaj jest to widać i nawet ma aktywny tempomat w wersji podstawowej. Więc jeżeli o to chodzi, to też szacun. Średnia łączna teraz tu po mieście, dynamiczne przyspieszenie do 100 na godzinę i zobaczcie, 7,1 litra średnie spalanie, a teraz je wyzerujemy i zobaczymy, jakie będzie przy tej 100. Uwaga, zmieniamy pas ruchu.
Nie, fajne, no takie autonomie to ja szanuję. 4,1 litra. Uwaga, wchodzimy w zakręt. O, dobrze. Dobrze. Kierownica jest regulowana tylko góra-dół, możecie jej od siebie odsunąć, ani przysunąć bliżej, natomiast i tak, zobaczcie, jest w takim miejscu, gdzie nawet przy moich szympańsich rękach do niej dostaję bez problemu. Jako samochód do miasta, taki typowy, wiecie, wózek na zakupy, wózek do przewożenia dzieci, wózek do tego, żeby podjechać do kosmetyczki, czy gdziekolwiek indziej. Świetne. Mówię to z pełną świadomością i całkiem uczciwie. Małe, zwinne, wszędzie zawróci, wszędzie się zmieści, jedziecie nim i się nie przejmujecie w ogóle. To jest fajne. Niesamowite jest poczucie w tym samochodzie, że kurde, wszystko możecie w mieście. I jednocześnie on jakiś taki nietypowy, fajny sposób potrafi cieszyć i sprawić człowiekowi frajdę. Jak te 72 konie przegonicie i próbujecie wycisnąć z nich ostatnie soki, jak te 3 cylindry tam tak hałasują, naprawdę jest jakieś dziwne uczucie takiej kurna radości. A żeby był jeszcze fajniejszy i jeszcze więcej radości Wam sprawił, to tutaj możecie mieć dach, taki materiałowy, prezentowy, odsuwany do samego tyłu, 40% tego dachu wtedy, jak otworzycie, to jest dziura po prostu nad niebem. On tam kosztuje parę tysięcy złotych. I wtedy macie naprawdę fajnie i radośnie. O, a to jest takie realne spalanie, jakie jesteście w stanie osiągnąć w codziennym użytkowaniu, jeżeli wykorzystujecie z tych 72 koni tylko 2. Szukałem jednego słowa, które by idealnie oddało charakter tego auta. Takiego, wiecie, jednego podsumowującego całe auto. I wiecie, jakie to jest słowo? Fajny. Fajnie wygląda, tylko spójrzcie, naprawdę jest kurde ładny na tych dużych kołach. Naprawdę fajnie jeździ po mieście, przede wszystkim nie musicie się niczym stresować. Tym, że nie zaparkujecie, że nie zawrócicie, jest zwinny i sprytny i sprawny w tym mieście. Ten silnik, no owszem, no nie jest to wyścigówka, natomiast do miasta zdecydowanie wystarczy. Fajne jest spalanie, bo się zmieścicie w tych 5-6 litrach jeżdżąc na co dzień. Fajnie jest wyciszony, jest fajnie wyposażony. Jedna rzecz jest w nim niefajna. Kosztuje 63 000 złotych, czy tam 62. I to taka wersja, w której nie macie dużego ekranu nawigacji. Taka wersja, gdzie nie macie dwukolorowego nadwozia i nie macie 18-calowych felg i nie macie kilku innych rzeczy. No, a jak chcecie, żeby był naprawdę fajny, to musicie wydać jakieś 80 000 złotych i to nie jest fajne. Kiedyś za te pieniądze kupowaliście 2,5 samochodu z segmentu a dzisiaj macie jedno Aygo X, tudzież Cross. Wyłączyłem kontrolę trakcji, teraz się będzie działo.